Siema. Jakiś czas temu trafiłem na Facebooku na stronkę Zero Emission Car. Chłopacy pokazują na niej, jak budują elektryczne auto do driftu. I tak się złożyło, że ostatnio byłem we Wrocławiu i ich odwiedziłem. Dlatego teraz możecie sprawdzić materiał z tego wyjazdu. Jesteśmy już chyba na miejscu, no to wygląda, ponieważ jest gruz. Idziemy obczaić elektrokara. Dojechaliśmy, jest ze mną Michał i Maciek z Politechniki Wrocławskiej. Siema. I opowiedzą Wam o tym fajnym, ciekawym bardzo projekcie. Jak widać, jest to BMW E36 sedan, tylko dosyć dużo, bardzo różni się od klasycznego E36, ponieważ nie napędza go silnik spalinowy, tylko elektryczny. Całe nadwozie jest zrobione z włókna szklanego, wszystko tutaj włókno węglowe. Wszystko zrobili całe body sami. Jakby się mogło wydawać, silnik jest tu. Trzy zastrzały, wszystko było liczone w oprogramowaniu mesowskim, liczyliśmy to my. Przy pomocy koła KTFM. Tak jest. Silnik waży całe 12 kg, a duża puszka tutaj to falownik, który jakby daje prąd na ten silnik, żeby w ogóle to działało. Pierwsze pytanie, które mi się bynajmniej nasuwa i pewnie wszystkim. Ile mocy daje taki silnik? Mamy 100 kW, nie Tak jest to jakoś dużo, Taki bo i jest mocowo. mocowo powiedzmy. Mocowo i jest. Czyli 140 koni. No, 140 jakoś tak. koni. Katalogowo 230 Nm teoretycznie, ale my planujemy ten silnik przeciążać. Planujemy uzyskać tak około 350-400 Nm Samochód w tym momencie waży 700 kg, bez w tym baterii. momencie, a Jest jak włożymy praktycznie baterię, cały. to powinno wyjść jakieś 900. Tak, to jest chłodnica do falownika. Czym jest falownik i co robi? Falownik steruje silnikiem. W Tak, skrócie, tak jak już dużym. mówiłem, prąd z baterii idzie do falownika, falownik go przetwarza na prąd przyjazny dla silnika i przez te grube kable, przewody, nie kable, puszcza go na silnik, a później silnik robi to, co trzeba. No to klatka jest od Schaefflera i my przerobiliśmy tylko te mocowania, tak naprawdę. Cała reszta została wykonana przez nich. Fotele mamy Mirko z mocowaniami szwagrów. Ręczny jest od szwagrów. W momencie, jak jesteśmy przy hydraulicznym ręcznym, nie ma skrzyni biegów, czyli nie ma sprzęgła, co z ruszaniem i z hydraulicznym ręcznym. W momencie, gdy zaciągamy ręcznym w normalnym aucie, zawsze trzeba wcisnąć sprzęgło. Tutaj tego sprzęgła nie ma z racji, że nie ma skrzyni biegów. Tutaj ogólnie ma bardzo duży udział nasza elektronika, ponieważ wszystkie rzeczy, takie jak pedal box, jak ręczny, mają własne czujniki, które mają własne sterowniki, które są przez nas projektowane i wykonywane. Znajdują się w tej puszeczce, w takich Tak. puszeczkach po całym samochodzie. Obudowy są wykonane tylko 3D. I z ręcznym działa to tak, że czujnik sprawdza, kiedy go zaciągamy i wtedy jest odcięty silnik cały czas. Także nawet jak będziemy dodawać gazu i będziemy zaciągać łapę, to i tak nie będziemy kręcić silnikiem. To jest druk 3D, tu są czujniki do gazu, Co jest pod maską? klatka na baterii pack. W tym miejscu znajduje się nasz BMS, to jest Battery Management System. Zarządza całym prądem z baterii, ładowaniem, pobieraniem itd. I to jest właśnie główna rzecz, która nas powstrzymuje od ukończenia projektu, ponieważ no, niestety w trakcie pierwszych testów wybuchł nam. No i jest to dosyć kosztowna sprawa i to jest jedna rzecz, która nas powstrzymuje w tym momencie od odpalenia samochodu. Na jakim kole stoi E36? Stoi na JR-ach 21, bo z tego co pamiętam, Tak. 18. Ile czasu już ten projekt powstaje? Projekt powstaje mniej więcej 3,5 roku. Jak wiemy, auto jeszcze niestety nie jeździ, brakuje Wam głównego jakby tego BMS-a, tak? Tak. Jaki to jest koszt, żeby ukończyć projekt? Sam BMS z oprzyrządowaniem, które potrzebujemy, to jest mniej więcej 15-20 tysięcy. No 15 raczej.
No, bardziej i w tę wtedy stronę. jakby możemy zaczynać już myśleć o tym, że będziemy jeździć. Tak. Tak jak więc jakbyście chcieli wesprzeć ten niesamowity projekt, to polecam. Chłopacy na pewno tutaj odwdzięczą się z całym sercem, jestem pewien. Myślę, że możemy go wrzucić na podnośnik teraz, co? Tak, Pewnie. to jest bardzo dobry. Wrzucamy go na podnośnik, obejrzymy auto od dołu. Pytanie na szybko. Bar z aluminium. Tak. Masa wrogiem Co przyspieszenia. będziecie powiedzieć? Tak. To jest nasz batery pack. Docelowo ma być jeden pod maską, ale z tymi bateriami, które mamy, będą dwa. Jeden w miejscu pasażera, a drugi tutaj. I tutaj wchodzą nasze paki baterii. Tak, tu jest przednia pokrywka, pokrywkę się ściąga, Kręca się ładnie, 4 śrubeczki, wsadza się do środka bateria. zamyka się pokrywkę. Chwyty do wyjmowania paków. Docelowo, żeby nie czekać na ładowanie, to wyciągamy jeden pak, ładujemy drugi, można dalej jeździć. Tak jest. Skręt jest zestaw od Cybula, Tak jest. cały, poliuretanki. Poliuretan mamy od Teutera, Olkusz. Tu są Widać przewody. jakie grube są przewody, tak naprawdę. Dużo miedziuchy na złom. No, Widzę tutaj jeszcze, że macie zawias ISC, tak jak w dziku. Dokładnie. jak najbardziej. Zaciski i tarcze mamy od StopTecha. Tu jest miejsce na kuler, który zaraz pokażemy. Wychodzi sobie tutaj do silnika wtedy. Tu mamy silnik. To jest kuler, dokładnie. Tylko, że to jest jakby obudowa zewnętrzna kulera. Wtedy będą wchodziły przewody. To nie jest rynna? Ale rynna jest pełna. I generalnie to jest nasz intercooler. Tak. I Od to środka? nachodzi na to i jest zasypane suchym lodem. Tak jest. I przez to sobie dmucha powietrze, leci do silnika, jest fajnie schłodzone. To generalnie ma być No, tam i tam do końca. Tylko nie chcę mi się tego wkładać, bo wszystko mi pospada. Przechodzimy na najciekawszą część programu, czyli napęd. regulowane wahacze, differ Wintersa, dostaliśmy go od Reduxa, jesteśmy za to bardzo wdzięczni. Tak. Mocowania były też robione przez nas, mocowanie całe. Półośki są customowe. Czym jest Winters? Winters jest marzeniem chyba każdego profesjonalnego driftera. Jest zwykły dyferencjał, to. Odkręcamy sobie dekielek z tyłu i Tu mamy- wyciągamy zębateczki. Tak, dodatkowe zębatki, czytaj przełożenia, czyli mamy jakby przekładnię w przekładni, która jest łatwo wymienna i jakby Winters stworzył duży zestaw tych przełożeń, dzięki czemu no, możemy sobie je wymieniać kiedy tylko chcemy. Tutaj jeszcze mamy wał stosunkowo krótki, który łączy nasz silnik z dyfrem i to jest custom bodajże z Land Rovera, z tego co pamiętam. Redukcja masy tutaj widać bardzo dobrze, że Tak. jednak mało z tego samochodu zostało. Tak jest. Auto z tyłu wygląda jak topowe auto po prostu z Ligi Drift Masters przykładowo. Dupy nie ma. Pokażemy wam teraz miejsce, gdzie chłopacy tak naprawdę pracują, czyli ich drugą część warsztatu. Tą ładniejszą, Tak. zdecydowanie. Także witamy w naszym królestwie. Tutaj robimy większość rzeczy, oprócz tego, że tylko tam aktualnie mamy remont. Mamy wiertarkę stołową, tokarki dwie, całe stanowisko do spawania. Jeden z 3 równolegle realizowanych projektów studenckich na tych 2 garażach. Jest to LEM, no i to jest akurat motor Dakarowy, Tak tego co jest. pamiętam. Może jechać w Dakarze i dojedzie. Według nich. No, a tam jest jeszcze jedna rzecz, jest to autonomiczny samochód, który sam jeździ. Yaris. Nasz samochód jest pierwszym elektrycznym driftowozem w Europie. Na świecie są 2 w Stanach, z tego co się orientujemy. Jak wiadomo, auta elektryczne mają teraz swój boom wielki, ale elektrycznych driftowozów jeszcze nikt praktycznie nie robi. Ile osób pracuje przy projekcie? Przez projekt przewijało się ogólnie trochę osób. Tak. Niektórzy przychodzili, odchodzili. Bardzo długi czas. Robiliśmy to w około 6 osób mniej więcej. Aktualnie robimy w 15. Tak jest.
kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał, bo ja jestem naprawdę mile zaskoczony tym projektem. Bardzo fajnie było to zobaczyć. Jak macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Na pewno chłopacy, mam nadzieję, że odpiszą. Oczywiście. A jak chcecie zobaczyć, jak u nich idzie progres prac, to Wam powiedzą, gdzie można ich znaleźć. Facebook, Zero Emission Car, Dokładnie. Pewnie. Mam nadzieję, że zalinkujesz pod filmem, to na dole. albo nad. Trzymam kciuki za chłopaków. Piona. Jeszcze zapomniałem wam dać. Wlepy. O, prezent. Pyk. na kask. Dziękuję bardzo. Dzięki. Piona.